cześć! Dzisiaj jest 19 listopada i jeszcze do Mikołaja zostało prawie 3 tygodnie, ale ja już mam rekwizyt. Rekwizyt dzięki Julii z Juleczkowni. Wszystkie namiary na tutorial znajdziecie w opisie pod tym filmem. Czapkę wykonałam z włóczki Daisy od Dropsa i tutaj na ten rancik, wywinięcie, nie wywinięcie, to nie jest wywinięcie, korzystałam z włóczki Daisy o numerze 01, a czerwony kolor to jest 21, bodajże tak, o tutaj jest 21. Jula tam rekomenduje 20, kolor 20, ale ten 20 był bardziej taki, bardziej jaskrawy jak dla mnie. Więc ja wybrałam sobie taki oto kolorek i zużyłam tutaj cały moteczek. To, co mi zostało z tej części, to jest podwójna część. Zresztą, no, jak będziecie zainteresowani, to odsyłam do tutorialu. Trzeba umieć tylko oczka prawe, żadnych lewych, tylko prawe, bo całą czapkę robi się w okrążeniach. Więc naprawdę nie ma tu ściągacza, jak widzicie, wszystko jest oczkami prawymi. I to, co mi zostało z wykonania tego pasa tutaj, to zrobiłam pomponik. Pomponik. Taki fajny. No i tak, a włóczka właśnie to jest ten kolorek. Taki, on jest bardziej nasycony. Tamten jest taki jaskrawszy. No ale tak, ja w ogóle się nie przywitałam chyba z Wami, więc witajcie. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj o tej czapeczce, ale już powiedziałam tyle, ile umiałam powiedzieć. To znaczy tak, czapkę się wykonuje szalenie prosto, szalenie szybko. Trzeba mieć tylko druty z żyłką, jeżeli się tak zwanym magic loopem robi, bo później tutaj to już jest naprawdę takie malutkie okrążenie. Ja robiłam akurat, ja jestem team 5 drutów, czyli no tak 4 druty, 5 się przerabia. I ja wykonywałam tę czapkę drutami z... Ojej, muszę tutaj sięgnąć i już Wam pokażę. Mindful. Tak, ja mam drutki do skarpetek. Ja sobie kiedyś, dawno temu kupiłam właśnie, żeby skarpetki, ale w sumie żadnych skarpetek nie zrobiłam. Jakieś rękawiczki kiedyś robiłam. Także tak, no, tak wyglądają te druty. I ja robiłam sobie właśnie takimi drutami, 4 bodajże. To jest taki projekt na 4, więc naprawdę szybko się robi. Nie trzeba za bardzo się skupiać. Ten zestaw jeszcze ma taką miarkę do drutów. Ale tak, o czapeczce już powiedziałam, naprawdę fajna czapka. Miałam sobie uszyć, kupiłam wszystkie potrzebne tkaniny do uszycia takiej prawdziwej, w sensie materiałowej czapki, tkaninowej, materiałowej w sumie, czapki Świętego Mikołaja i tak 10 lat leży wszystko w szafie. A tutaj druty i zobaczcie, raz, dwa, 3, czapka Mikołaja jest. Co jeszcze chciałam powiedzieć o tej czapeczce? Julia tam robi redukcję oczek innym sposobem. Ja tę redukcję, dobra, zdejmę. Zdejmę, bo ciepło też. A wieje dzisiaj niesamowicie. Dobra, tutaj gdzieś mi się zawinęło. A wiecie, ja nie wiedziałam o tym, bo ja tak nie za bardzo w tym internecie, wiecie, ja tam tak siądę, nagram i to wszystko. Opublikuję film, tam coś obrobię, ale niewiele. Nie zajmuję się filtrami, nie zajmuję się jakimiś takimi, wiecie, photoshopami. Po prostu siadam i taka jaka jestem, taką mnie widzicie. Natomiast co się okazało? Okazało się, że gdzieś coś kliknęłam i weszłam w statystyki. I okazało się, że 12% to jest dla mnie bardzo dużo.
ogląda mnie, wy oglądacie mnie na telewizorze, a ja tak, make-up pod psem, oko wcale nie zrobione, fryzura, no jak widzicie teraz, grunt, że czyste włosy, więc ja jestem w permanentnym szoku, że tyle osób ogląda na telewizorze, no więc ja myślałam, że wszyscy komórka, telefon, to jest podstawa, a tutaj takie zdziwko. Ale nic, dobra, poprawię się, może się niebawem poprawię. Wracając do czapki, więc tak, Julka robiła chyba z 3 oczek 1 oczko i tutaj wyszedł taki łańcuszek, no dosyć widać ten łańcuszek. Ja robiłam redukcję oczek tak jak robię przy rękawach, jeżeli je robię od góry do dołu, czyli z jednej i z drugiej strony redukuję oczko, a środek zostawiam 1 oczko takie wolne. No i ja zrobiłam tak, tutaj się buchnęłam oczywiście, ale już nie prułam. 1 raz i tu gdzieś jeszcze się buchnęłam chyba. Gdzieś tutaj, Ale wiecie co, to nie, to w ogóle sama siebie nie poznaję. No i przypięłam sobie taką przypinkę, kiedyś kupiłam. Oj, chyba też z 8 lat temu w Polimexie. Także taką mam czapeczkę. Czapeczkę Mikołaja. A teraz co ja robię? No za bardzo nic nie robię, bo pruję. Zobaczycie, zaraz Wam pokażę. Sprułam tak zwanego zwyklaczka. On już jest do kupienia. To jest wzór od Oli. Raglanowy sweterek, bardzo prosty w dzierganiu. I brałam udział w testach, ale zaliczyłam skóchę, muszę Wam powiedzieć, ponieważ tak, próbka mi się zgadzała i wszystko było ok, nawet jak ją wyprałam, wysuszyłam, wszystko mi się zgadzało co do oczka, ale potem w trakcie robienia tego sweterka odjechałam, można powiedzieć, i sweter zrobił się za duży, więc podjęłam decyzję, że go spróję. I zobaczcie, to jest mój zwyklaczek. Tak, sprułam już cały sweter. Dość, że sprułam, to jeszcze... Oj, tu mi się coś zawinęło, no nieistotne. Tak wygląda. To ja robiłam z włóczki dropsowej, skarpetkowej w połączeniu z Kid Silkiem, też od Dropsa. Tu Wam pokażę, To są już moje włosy. Tak. Teraz będę to oczywiście prać i nawijać na ciasteczka. Tak wygląda mój zwyklaczek. Miałam być pięknie sieniara, no już jest prawie Boże Narodzenie, wszyscy już myślą o świętach, a ja dalej się uwijam w różach. No, zrobię, będzie w sam raz na walentynki. I teraz tak, dużo dziewiarek wie, ale może część z Was nie wie, jak się to robi. Więc jak się spruje daną rzecz, to się nawija na takie kłębuszki. Ale żeby to wyprać i odzyskać tą włóczkę, dlatego że tak, na kłębuszku to ona wygląda naprawdę, no spoko, można powiedzieć. Ale jak się ją rozwinie, to ona wcale taka spoko już nie jest, bo ona, no tutaj może nie, ale tam dalej, ona jest taka pokręcona. I trzeba mieć do tego takie urządzenie najlepiej, które się nazywa motowidło. Ono się składa z 3 części. 2 takie części, bo to też się wyciąga. I z takiego, wyciągnę Wam. 2 takie części i takiego drążka. Na ten drążek nakłada się 1 tą część i 1 tą. Ważne, żeby zrobić taką, ja to nazywam taką lagę. 1 wezmę. Żeby coś takiego zrobić i żeby to było równe przede wszystkim, żeby potem na tak zwaną parasolkę nawinąć, to i te kłębuszki też wyglądały tak jak Wam pokazałam. Ta nitka wyglądała właśnie tak.
a po zwinięciu na motowidło, no wyszło szydło z worka, że jednak to nie jest taka, ta włóczka wcale nie jest taka prosta. Motowidło używamy tak, że ta jedna część ma być w jedną stronę, a druga ma być jakby w takiej opozycji, czyli nie tak, obydwa, tylko jedna ma być przekręcona pod kątem 90 stopni. Tak. I teraz zaczynamy pracę. A może odsunę troszeczkę, żeby było widać całe motowidło. O, zaczynamy pracę i nawijamy z kłębuszka. Musimy nawinąć na motowidło. Robimy to w ten sposób, żeby to wyprać i potem na parasolkę, żeby zrobić ciasteczka. Więc tak, tutaj nawijamy w ten sposób, idziemy tutaj, później nawijamy, zaraz, żebym się nie pomyliła, nawijamy na to i później nawijamy tutaj. O. I tak czynność powtarzamy raz z jednej, raz z drugiej strony. Tak. Czy jeszcze raz tak. Ja z Wami to nawinę. O, z tego moheru pełno włosków się plącze. Ja będę opowiadać i nawinę ten jeden kłębuszek. Jak się ma wprawę, to potem to idzie szybko. Muszę Wam powiedzieć, że te pierwsze moteczki, jak nawijałam, to mi tak ręka bolała, ta właśnie, od tego trzymania, bo trzymałam tak mocno. Nie wiem dlaczego, pewnie ze stresu. A tak można sobie nawinąć i jak nawiniemy, to wtedy mamy równe odległości. To motowidło też służy do tego, że można obliczyć, ile się ma włóczki. No jeżeli oczywiście się przędzie, bo motowidło generalnie jest potrzebne przede wszystkim dla przątki, która przędzie włóczkę, no i żeby potem obliczyć ładnie te, żeby zrobić precelki tak zwane, prawda? Jednakowej długości. Tak, no to sobie tutaj ja będę nawijać i będę Wam opowiadać, tylko nie wiem o czym, bo pogoda się zmieniła, bardzo u nas wieje. No i tak, ja jestem w trakcie pakowania, ponieważ wybieram się w długą podróż, to znaczy podróż nie będzie długa, ale czas będzie dosyć długi. Więc kolejny vlog już będzie prawdopodobnie z miejsca, gdzie będę przebywać dłuższy okres czasu, ale to Wam opowiem w następnym vlogu. No i planuję również vlogmasy, ponieważ vlogmasy będą nie tylko dziewiarskie, ale głównie dziewiarskie, podejrzewam. I będę z Wami otwierać kalendarz adwentowy codziennie, ponieważ u Zuzi w Time to Knit zakupiłam sobie taką niespodziewajkę, czyli kalendarz adwentowy dla dziewiarki. No nie mogę Wam go pokazać, no bo przecież to jest kalendarz adwentowy, więc niespodzianka. W każdym dniu jest jakiś kłębuszek, włóczki. I ta włóczka jest o składzie skarpetkowym plus jedwab, to znaczy zamiast poliamidu jest jedwab. Merino i jedwab. Jestem bardzo ciekawa tych kłębuszków. Zobaczymy. Tak, już kończę. Staram się to robić dosyć szybko. Mam nadzieję, że się nigdzie nie pomyliłam. Nie pomyliłam się, bo później nie będzie można tego rozłożyć tak równiutko. O, widzicie? I ta włóczka wygląda na prostą. A jak się ją zdejmie z tego motowidła, to dopiero okazuje się, że ona taka prosta nie jest, że jednak jest skręplowana troszeczkę, to znaczy jest taka, o tutaj już widać, widzicie? Na początku może ona była, bo był duży kłębuszek i ona była taka dosyć taka no, naprężona bardziej,
ale tutaj przy końcu to ona już taka nie jest. No, teraz sobie odwinę ten koniec. Tak, i tutaj jak mamy ten koniuszek, to trzeba zrobić takie, no podzielić ją na takie mniejsze pasemka i tak troszeczkę owinąć tą nitką, żeby później można było ją wiedzieć, gdzie, no żeby ten środek znaleźć. To jest dosyć skomplikowane. Jeżeli by tego nie było, to faktycznie takiego rozdzielenia, to no jest kłopocik ze znalezieniem środka, jak się ją zmoczy. Tak, ja tutaj już, tu sobie już podzieliłam na takie 3 pasemka. Teraz będę ściągać i zobaczcie, ona jest taka naprężona. Wygląda już ok, ale nie jest ok. Spójrzcie. Widzicie? Już widać, że ona nie jest ok, ale mamy to. Tak, kolejne włoski anielskie. Teraz pójdą, no i motowidło daje nam to, że można też obliczyć długość. Ja mam chyba metrowe, jakoś tak, metrowe to motowidło mam, że 50 i 50, tak mi się wydaje. Ale nie wiem, dawno kupowałam razem z kołowrotkiem, także no i teraz już mam całego zwyklaczka znowu w metrażu. Pójdę teraz sprać i odzyskiwać włóczusie będę. No, a poza tym u mnie na drutach nic się nie dzieje. Skończyłam ten sweterek, ten w paseczki, ale jeszcze to włoskie zamykanie mi zostało, więc tak patrzę na niego i powiem tak, jakoś tak nie chce mi się tego robić, nie wiem czemu. Może już dlatego, że już tak, no niby jesień, widzicie, o tutaj mam taką jesienną bluzeczkę, ale już tak myślę o świętach bardziej, no myślę o świętach i o wyjeździe przede wszystkim. Nakupiłam dużo włóczek, ale to Wam będę opowiadać. Nakupiłam dużo włóczek, ponieważ stwierdziłam, że muszę być przygotowana na ten wyjazd, na wszelką okoliczność, jak mi czegoś braknie, nie może mi braknąć. Mam na kilka swetrów, mam na bluzeczki, także wszystko Wam będę opowiadać w kolejnych vlogach. Na dzisiaj to tyle. Trzymajcie się cieplutko, trzymajcie się zdrowo. Ja Wam oczywiście jak zwykle posyłam mnóstwo pozytywnej energii. Trzymajcie za mnie kciuki, żeby mój wyjazd wreszcie doszedł do skutku, bo się wybieram jak ta sójka za małżej, nie mogę się wybrać. Ale już postanowione, wyjeżdżam na dniach, także kolejny vlog już z nowego miejsca. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!